Cześć, tutaj Piotrek z Modyfikatora. Dzisiaj przed nami jest moja obudowa nowa. Póki co w częściach, zaraz będziemy ją razem składali. Ja będę składał, wy będziecie patrzyli. Co my tu mamy? Mamy w sumie najważniejszą chyba część, czyli tackę, która trzyma płytę główną. Zrobioną, tak jak widzieliście w poprzednich częściach workloga, z dwóch elementów, wyciągnięta ze starej obudowy, żeby już nie robić. Warto zwrócić uwagę, że obudowę zaprojektowałem tak małą, że nawet nity musiały być wpuszczone do środka. Zrobiłem podebrania, bo brakowało miejsca na zasilacz. To mamy pokrywę, na razie ją odstawiam na bok, żeby nie przeszkadzała. I tak, tutaj mamy przód i tył obudowy. Tak to wygląda. Jak widać, to jest po prostu sklejka podfrezowana, wycięta. Tutaj z drugiej strony, tu jest trochę pobrudziłem, z drugiej strony jest elegancko od zewnątrz zabezpieczona taśmą. I jak widzicie, do niej mam przykręcone takie elementy z pręta kwadratowego aluminium 10×10. Tutaj są dwa otwory przelotowe z podebraniem pod łeb stożkowy. Tutaj jest nakwintowane gwintem M4 otwór nieprzelotowy. I to właśnie tutaj montuję. Pięknie się mieszczą łby śrub. I to przykręcam do boku obudowy, do przodu lub do tyłu. W zależności od tego, gdzie będzie, są różne. Zaraz zobaczycie dalej, niżej, jak jest to zrobione. Tutaj już miałem wcześniej przygotowane otwory, więc łatwo się skręciło. Dobra, to na razie na bok. Tutaj mamy takie elementy też wszystko z tego samego pręta zrobione. Poprzeczki, ja to nazywam, które będą trzymały obudowę, te dwie ścianki razem. No jeszcze o tym. Tutaj mamy dwa podebrania na łeb śruby łbem walcowym z gniazdem imbusowym. Tutaj dwa gwinty M4 przelotowe do przykręcenia boków i pokrywy i spodu obudowy. To blacha aluminiowa dwójka, nawiercone 4 otwory, to jest spód obudowy. Z tej strony porysowany trochę, więc to będzie od wewnątrz, ale jeszcze to przepoleruję. Tutaj będą nawiercone otwory na wentylację, na chłodnicę, na zasilacz, więc to jeszcze przed nami. To jest pokrywa obudowy, gięta z jednego fragmentu aluminium. Tutaj już wykonałem otwory wentylacyjne, tutaj będzie siedziała siatka. Robiłem to ręcznie. Najpierw nawierciłem 4 otwory, naciąłem wyżynarką, potem wypiłowałem i jest, myślę, że w porządku równo. To co, chyba można zacząć to skręcać. Zacznę od tyłu obudowy, więc to odłożę. I do tyłu obudowy dokręcimy tackę na mobo. Dobra, mamy skręcony tył. Tutaj na dole będzie siedziała chłodnica, zasilacz, dyski, takie tam. Tutaj na górze wiadomo, co się z płytą główną łączy. Te elementy idą na dół, czyli tu. Te dwa idą na górę. Tutaj na górę. Więc nie ma na co czekać. Czas przykręcać. Tutaj bierzemy krótsze śrubki M4×10. Teraz dół przykręcić, czas. Na razie tak lekko, żeby tylko się trzymało.
I tutaj do tych 4 otworów będzie przykręcona płyta ta aluminiowa, którą pokazywałem przed chwilą. Teraz czas na złożenie. Tutaj będę przykręcał tak samo te pręty. Tutaj są 2 mocowania do tej tacki i wszystko będzie pięknie. O, i tym sposobem jest już skręcona obudowa. Jeszcze się kiwa trochę, no trudno, żeby się nie kiwało, tak? Ale teraz chyba przykręcę spód. Tutaj jest dół obudowy. To dokręcę już mocniej. O. I można przykręcać spód obudowy. Pięknie pasuje. Tutaj jest trochę jeszcze, można wyregulować to rozstaw tego mocowania i bierzemy najpiękniejsze śrubki, jakie są dostępne na rynku. Łeb soczewkowy z gniazdem imbusowym. O. I teraz już obudowa jest naprawdę sztywna. Tutaj jeszcze nam się kiwa trochę ten bok, ale to już niedługo. Bierzemy śrubę, przykręcamy i siedzi. Tak samo z drugiej strony. Jest skręcone. Naprawdę mocno się to trzyma. Teraz bierzemy, zakładamy blachę. Tutaj trzeba ją spasować. Jeszcze jest niewykończona ta obudowa. Oczywiście tutaj będą jeszcze ładne obróbki na to. O. Tutaj mamy mocowania. Też bierzemy piękne śruby. Zamontowana obudowa. To może, nie wiem, widziałem, że na zdjęciach to wygląda na bardziej porysowane niż w rzeczywistości, ale tak to jeszcze będę przepolerował. Będę polerował, tutaj wytnę jakieś okno. Tak jak mówiłem, tutaj po bokach będą kratki wentylacyjne, bo tutaj będzie zasilacz i chłodnica. Od spodu będą 2 otwory na chłodnicę i na wentylację przy zasilaczu, czyli w sumie 3, ewentualnie jak okaże się, że będę miał jakiś lepszy sprzęt, to mogę tu upchnąć nawet 4 chłodnice. Wtedy zasilacz już się nie zmieści i zasilacz można umieścić w tym miejscu nad procesorem, co trochę odbiera ładnego wyglądu obudowy, bo już wtedy tutaj nie zrobię okna, nie będzie widać bloku na procesorze. No ale coś kosztem czegoś, prawda? Zawsze tak jest. I co? To chyba tyle z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Dzięki, cześć.